może zacznę jeść moje, żebyś tak miał ruch jakiś. Bonjour, bonjour. Jest jeszcze bardzo wcześnie, bo chwilę po godzinie 5. Za 2,4 km skręć w prawo w K10. My już w samochodzie opuszczamy Korsykę, jedziemy do Porto Vecchio, do portu promowego, gdzie przypływa Corsica Ferries. Tam wsiadamy na prom i 8 godzin będziemy płynąć do Nicei. Także wyjazd był bardzo udany. Korsyka bardzo nam się podobała, ale jest to przepiękna wyspa, dużo natury, trochę taka dzika wyspa, przepiękne plaże, dobre jedzenie. Już jesteśmy w porcie, czekamy na parkingu razem z setkami innych samochodów, które będą wjeżdżały na ten sam statek. Tomek jeszcze poszedł do biura tutaj, bo jakieś opłaty portowe trzeba zapłacić, których nie uregulowaliśmy wcześniej. Ale co dobre, to Corsica Ferries dało nam pierwszeństwo wjazdu i wyjazdu z promu, więc zaraz to ogarniemy tutaj, żeby nie stać w tej długiej kolejce. Całe pole samochodów stoi czekając na wjazd, na przypłynięcie statku, a statek już tam z tyłu go widać, już płynie. Już przypływa Mega Express 2 Corsica Ferries. Pani się z czymś pierwszy raz z takim czymś spotkała i... Bonjour. Bonjour. Sécurité, contrôle du coffre. D'accord. Czekaj, kofr. Więc nic nie płaciłem w końcu. O, to dziwne. I trwa już rozładunek pasażerów i samochodów. Czekamy na swoją kolej. Najpierw wszyscy muszą wyjechać, wtedy wjeżdżamy my. I już zaczął się załadunek samochodów płynących do Nicei, więc pewnie my też niebawem ruszymy. Wyjdziemy na pokład, a później będziemy szukać naszej kabiny. I już zaparkowaliśmy na promie, teraz szukamy wyjść chyba tam. A nie, tu jest. Garaż 3, tu. Dobra. Garaż 3, biały rekin na zielonym tle. Idziemy na pokład, na górę. Zobaczyć, czy nasza kajuta już jest wolna. Udało nam się. Okej, to jest łatwe. Bierzemy karteczkę i wiemy dzięki temu, na jakim parkingu, na jakim poziomie stajemy. Prosta sprawa. Tak to jest na tych dużych statkach, że się można zgubić. Może z tamtej strony, nie wiem. Kabi... Poczekaj. A gdzie jest tył statku w ogóle? No tu mamy Emerald, tu mamy Cabin Suite Cafe. Na takim dużym statku łatwo się zgubić, ale trzeba czytać wszystkie kierunkowskazy, które są porozwieszane na każdym pokładzie. I wtedy można drogę odnaleźć bez problemu, chociaż chyba ze względu na wczesną porę my i tak się troszkę pogubiliśmy. Ale idziemy teraz na śniadanie, żeby jeszcze napełnić żołądki dobrym jedzeniem przed wypłynięciem i niebawem ruszamy. Ceny w statkowych restauracjach nie są jakieś wygórowane, są normalne tak jak na lądzie, więc można sobie na to pozwolić, nawet jeżeli ktoś pływa z dziećmi albo z całą bandą dzieci, to mają specjalne menu dziecięce też za dychę. Wybierz sobie śniadanko.
I jak za dawnych czasów na transatlantykach siedzimy sobie w restauracji, jemy pyszne śniadanie, statek odbija od kei i przed nami 8-godzinna podróż z Corsica Ferries z Porto Vecchio do Nicei. A jeżeli ktoś nie chce jeść w zamkniętej restauracji, to na górnym pokładzie jest basen i bar, tam właśnie za mną widać. I sobie można również kawę, drinka, piwko wypić tutaj na pokładzie, na świeżym powietrzu. Z praktycznych informacji mogę Wam powiedzieć, że w tych restauracjach i barach statkowych można płacić kartą, można płacić gotówką, a można płacić takim jakby specjalnym bonem. I te bony można kupić online, od razu przy rezerwacji biletu na rejs. Nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że chyba przy kupnie od razu online tam wychodzi jakoś taniej te bony na posiłki, ale to możecie sobie sprawdzić na stronie bezpośrednio Corsica Ferries. Już w kabinie, bardzo ładnej, przestronnej, czyściutko, z widokiem na morze i jeszcze dostaliśmy mały poczęstunek. A jeszcze czeka nas kolejna atrakcja, bo dostaliśmy zaproszenie na wizytę na mostek, także zaraz będziemy maszerować na górny pokład. Nie wiem, czy będzie można tam nagrywać, na pewno samego mostku nie będzie można, ani pracy oficerów, ale widoki pewnie tak. Udało nam się trafić na mostek, widoki są piękne, niestety nie możemy za dużo nagrywać, ponieważ ze względów bezpieczeństwa, ale widoki są nieziemskie z mostku. Jako że zrobiła się już pora lunchowa, w związku z tym idziemy do restauracji coś sobie przekąsić i już idziemy sobie zająć jakiś stolik, może przy oknie z widokiem na morze, zobaczymy zaraz. Dostaniemy menu i sobie coś pysznego zjemy. Aż tak głodni mocno nie jesteśmy, więc chyba nie weźmiemy pełnego zestawu. Menu, entrée, przystawka, deser, główne. Chyba nie. No. Tomek mówi, że zawsze jest głodny. Jeszcze zanim zamówiliśmy, dostaliśmy taki mały poczęstunek, ale to wszyscy dostają. Takie warzywka z jakimś kremem białym i z grzankami. Bardzo smaczne. Już zamówiliśmy sobie przystawkę dla dwóch do podzielenia. Chyba owoce morza, tak? Coś z owocami morza? Owoce morza, warzywa grillowane, zobaczymy. Będzie na pewno dobre. A później Tomek na główne danie zamówił sobie jakąś rybę, a ja będę jadł pierś z kaczki, gdyż pierś z kaczki bardzo lubię. To jest dopiero pierwsza część objazdu Korsyki. To była wschodnia część. W planach mamy jeszcze objazd zachodniej części i to się złoży na pełny cykl o wyspie, która się nazywa Korsyka. Przyszła już nasza przystawka, wygląda i pachnie przepięknie. To jest przystawka dla 2 osób, rybna, owoce morza, kosztuje 16 euro, ale pachnie bardzo ładnie i wygląda również, sami zobaczcie.
Wygląda pięknie i pachnie ładnie, więc czas zacząć jeść. Dobre? No, rybka jest świetna, już próbowałem. Zaraz zobaczymy resztę. Przyjemne bardzo. A tam jest kaczka, pierś z kaczki z figami, no coś pięknego. I wjechały już nasze dania główne, wyglądają przepięknie. Tomek ma kawał ryby z ziemniakami, tak fajnie podanymi na pire chyba z jakiejś bakłażana albo z oberżyny, a ja mam kaczkę w sosie miodowym z figami i z czarnymi porzeczkami. Wygląda przepysznie. Czy smakuje? No bomba. Świeża ryba, ziemniaczki jak frytki podane i na tym jeszcze wszystko na pire. Bomba, pire warzywnym. W ogóle bym się nie spodziewał, że na takim promie, na Ropaksie kuchnia może być tak smaczna. Rybki, nie rybki, kaczki, kurczaki, wołowina, wszystko. Dlatego jeżeli się wybierzecie kiedyś w podróż Corsica Ferries, to polecamy Wam spróbować, udać się do restauracji, bo jedzenie jest naprawdę dobre. My już pijemy kawę. Godzina 10 minut do przypłynięcia do Nicei. Także pewnie za jakieś 40 minut trzeba będzie się zbierać powoli, iść do samochodu na pokład garażowy i wtedy wsiadamy do samochodu i kończymy naszą wycieczkę. Proszę Państwa, już powoli kończymy nasz rejs, naszą wycieczkę na Korsykę. Dopływamy do Nicei, tam za mną widać już w tle Niceę. Zaraz wpływam do portu, idziemy do garażu i w drogę. Zaraz będziemy się ruszać. Najśmieszniejsze jest to, że teraz w całej Nicei będzie widać, które samochody wracają z Korsyki, bo wszystkie są tak brudne i są tak uwalone od kurzu,